Cześć, nazywam się Barbara Karlik, jestem harfiarką i chciałam Was zaprosić na drugi odcinek mojej serii o projekcie Kilder. W pierwszym odcinku opowiedziałam Wam, co to jest ten projekt i jak to się stało, że zaangażowałam się w odtworzenie muzealnego instrumentu, który przebywa w Dublinie w Muzeum Narodowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, po co mi w zasadzie dokładna kopia historycznej harfy. Niestety, tradycja gry na dawnej harfie celtyckiej nie ma ciągłości, takiej z pokolenia na pokolenie albo z nauczyciela na ucznia. Wyparta przez harfę ze strunami z jelit zwierzęcych, na której można było grać taką techniką jak na bardzo popularnej w tym czasie na kontynencie harfie pedałowej, dawna harfa celtycka zamilkła na około 100 lat. Pod koniec XVIII wieku zauważono niepokojącą tendencję, że tradycja wymiera i postanowiono coś z tym zrobić. Zorganizowano najpierw 3 festiwale w Granard, takie bale, na których harfiarze mogli zaprezentować swoją muzykę, a następnie w lipcu 1792 roku zorganizowano spotkanie harfiarzy w Belfaście. Oprócz zaproszonych harfiarzy zatrudniono także młodego organistę, Edwarda Bantinga, aby spisał starą irlandzką muzykę zachowaną przez harfiarzy. W Belfaście pojawiło się 10 harfiarzy z Irlandii oraz 1 z Walii. Edward Bunting, chociaż zaczął w Belfaście, to potem jeździł, spisując od harfiarzy ich utwory, a także wysyłać swoich agentów. Pośród nich Patricka Lyncha, człowieka, który znał język irlandzki i mógł spisać piosenki od harfiarzy, bo Edward niestety mówił tylko po angielsku. Owocem pracy Buntinga stały się 3 tomy dzieła Ancient Music of Ireland, wydane w 1796, 1809 i 1840. Zawierają one utwory zebrane od harfiarzy, zaaranżowane na bardzo modny wówczas fortepian. Edward Bunting był geniuszem muzycznym, który jednak był szkolony zgodnie z kontynentalną, taką klasyczną szkołą. Chociaż starał się bardzo wiernie oddać muzykę dawnych harfiarzy, to jednak nie był tak bardzo zaznajomiony ze skalami modalnymi. Niejednokrotnie, zgodnie ze swoją wrażliwością, poprawiał niejako utwory, starając się dopasować je do potrzeb rynku niejako. Sprawić, aby przez popularność wśród ludzi tamtej epoki one przetrwały. W 1907 na skutek niezwykle szczęśliwego zbiegu okoliczności Charlotte Milligan Fox odnalazła notatniki Edwarda Buntinga. Teraz znajdują się one w Queen's University w Belfaście. Notatniki te, w przeciwieństwie do opublikowanych wersji, zawierają szkice utworów. Niejednokrotnie bardziej oryginalne elementy, których Bunting jeszcze nie zdążył zaaranżować, aby dopasować je do fortepianu. Oprócz nut zawierają one także trochę notatek. I to właśnie te notatniki są podwaliną dla tej gałęzi tradycji, która zajmuje się jak najwierniejszym odtwarzaniem historycznych technik. Notatniki to jednak niewiele, to jedynie takie małe okienko na tamten świat, pokazujące go z perspektywy człowieka, który niestety nie mówił po irlandzku i albo nie znał zasad rządzących muzyką tradycyjną, albo wybierał świadomie je ignorować. Następnym zatem źródłem są tradycje ustne, zwłaszcza w regionach Gaeltacht, gdzie nadal mówi się w języku irlandzkim. W tych tradycjach przekazywano pieśni, a także utwory na skrzypce czy też dudy irlandzkie. Trzecim zaś źródłem są same instrumenty. Instrumenty sprzed 1800 roku, o których opowiadałam w ostatnim odcinku, to istna kopalnia wiedzy. Są to instrumenty bardzo stare, a za czasów swojej świetności były bardzo intensywnie używane. Psuły się i były naprawiane. Niejednokrotnie nawet wymieniano ich kawałki, wymieniano struny. Ze śladów zużycia na samym instrumencie można dowiedzieć się na przykład, że harfiarze grali w większości na lewym ramieniu, w którym miejscu opierały się ich ręce, a także na przykład w jaki sposób nawijano strunę na kołek. Na jednym z instrumentów udało się odnaleźć fragment struny w otworze strunowym na pudle rezonansowym. I ten kawałek struny mówi nam na przykład, jakiego węzła używano, aby przymocować strunę od strony pudła rezonansowego.
a także oczywiście z jakiego stopu robiono struny. Ze zużycia na dekoracjach można wywnioskować także, w jaki sposób harfy te były przechowywane i eksponowane. To smutne, ale harfy, które dotrwały do naszych czasów, nie nadają się już do tego, aby założyć na nie struny i po prostu na nich zagrać, posłuchać jak brzmią. Nie pozwala na to stan drewna, który jest pouszkadzany przez pasożyty, zużycie i czas. Harfa z Trinity College ma nawet taki mroczny epizod w swojej historii współczesnej, kiedy założono na nią kilka strun, naciągnięto je, nawet nie do pełnej siły i nagrano jak brzmi. W trakcie tego eksperymentu pudło rezonansowe harfy pękło i musiało być klejone. A dla mnie, przyznam, słuchanie tego nagrania nie było specjalnie przyjemne. Aby zatem spróbować usłyszeć, jak brzmią te instrumenty i uzyskać więcej informacji o tym, gdzie położono rękę albo czy w ogóle da się położyć w ten sposób palce na strunach, potrzebne są nam kopie instrumentów. Jak najwierniejsze, wtedy będzie można wyciągnąć z tego jak najwięcej informacji. Oto moja harfa. Chociaż od prawdziwej harfy królowej Marii dzieli ją dość dużo. Od wymiarów, bo Leszek Pelc, lutnik, który stworzył mój instrument, nie miał odpowiednio dużego kawałka drewna, w którym mógłby wyrzeźbić pudło rezonansowe. Zatem jest ono o kilka centymetrów węższe, a klocek do jego wystrugana sklejono z 2 kawałków. Przez prostotę wykonania. Zależało mi na tym, by mieć instrument możliwie tani, więc nie prosiłam o rzeźbienie, ozdobne kołki czy malowanie wermilionem. Nie żałuję także, bo uważam, że moja harfa jest piękna w swojej prostocie. Natomiast prosiłam, by dołożyć starań, aby odwzorować długości strun, łuk harmoniczny i odległości między strunami. To one w sposób największy informują technikę i decydują, jakie utwory będą dobrze działać na instrumencie i jakie techniki da się wykonać. W harfach orkiestrowych rozstaw strun jest dużo szerszy. Od mojego nowego instrumentu jednak chcę więcej. Chcę nie tylko odwzorowania odległości między strunami, ich długości, ale także odwzorowania rzeźbień i kolorów. Chciałabym spróbować pokazać, jak wyglądał ten instrument za czasów swojej świetności, kiedy kolory były jeszcze żywe i kiedy nie była pouszkadzana i naprawiana wielokrotnie. Chciałabym wystawić moich słuchaczy i słuchaczki na pełen zakres doznań, jakie mogą mieć z obcowania z tym instrumentem, również tych wzrokowych. Jestem też bardzo ciekawa, w jaki sposób obcowanie z tą harfą doinformuje moją technikę. Technikę gry, technikę siedzenia przy niej, a może technikę eksponowania jej. Wreszcie przyznam, że ja po prostu lubię sztukę użytkową i piękne przedmioty, z których można korzystać. I miałam takie marzenie, żeby grać na wiernej kopii muzealnego instrumentu i myślę, że wreszcie uda mi się je zrealizować. A w jaki sposób zaczęłam realizację tego marzenia? O tym opowiem w następnym odcinku.